Dzień dobry, słuchajcie, 6:30. Główny bohater nie miał zamiaru tutaj stopować, żeby była jasność, na chama, ile się da. Albo ja coś robię źle, czyli trzeba by tych ludzi tutaj, jeśli chodzi o Chiny, po prostu wymuszać tego stopa. Co to znaczy? Podchodzić do nich na stacjach benzynowych, zagadywać. Tak sobie pomyślałem, że to może jest sposób, bo oni wtedy będą Cię rozumieli, że Ty chcesz jechać i wtedy to może będzie działać. Na 6 km do stacji, jestem pogarnięty. Na przedmieściach są takie oto krzaki, jak sobie zobaczycie, i one fajnie tutaj chroniły. To jest jakiś sad sztucznie nawożony. Będzie się dobrze szło, bo jest po prostu rzeźko. No i co, dzisiaj podróż do stolicy wewnętrznej Mongolii, Honhot, czy jakoś tak, bo Hohot to nie, ale to jest chyba Honhot. Tak więc główny bohater ruszył do głównej, w sensie do głównej, do miasta. Frustracja techniczna na Chiny. Ajajajajaj. Wiecie co, może godzina to nie jest, wiecie, za dużo czasu na stopa. A myślę, że jest więcej niż z godziny łapam. Nie wiem, z czego to wynika. Stopowanie w Chinach. Współczuję każdemu, kto będzie tutaj uskuteczniał taką formę podróży, bo to jest walka z wiatrakami, tak naprawdę. Nic tu się nie dzieje, przynajmniej przy tej granicy. Ruch jest taki mocno średni tych samochodów, więc nie ma czego łapać. Teraz nawet jak idę, jeszcze ani jedno auto nie przejechało. Jest wiadomo, jest rano, ale to wciąż w Mongolii już by jeździły. No ale tam były dwie drogi na krzyż, po prostu każdy musiał tą drogą jechać. Mało tego, auta są takie dobre, po prostu sportowe, nikt się nie zatrzymuje. Oni nie rozumieją tego, myślę, że to już jest powoli ten etap, że oni się z tym po prostu nie spotykają, bo za mało ludzi to robi już. Się tak zastanawiam, czy w przyszłości ta forma w takich krajach najbardziej rozwiniętych w ogóle będzie przeżywać. Myślę, że będzie odchodziło niepamięć. Według mnie jeden z najciekawszych form podróży, najwolniejszych. Szczerze, pociąg 8 godzin. W tym czasie jakby ruch był taki jak w Mongolii, jeśli chodzi o stopa, czyli taki płynny, to ja bym to zrobił w ciągu jednego dnia sobie. Wyszłoby na to samo. Do głównej drogi mam 2 kilosy, więc pół godziny stracę tylko na dojście, na wlot do miasta. Z wlotu do miasta mam 2 przecznice, żeby dojść do centrum i później jeszcze z centrum muszę odbić na prawo totalnie. Na dworcu trzeba kupić bilet, bo to jest wolna kolej, więc będę próbował kupić, a jutro trzeba tą szybką załatwić. Jestem gorzko rozczarowany Chinami, jeśli chodzi o ten sposób podróży, który ja wybrałem, się po prostu nie kwalifikuje. Kontakt z ludźmi, poza tym, że się gapią jakby ducha zobaczyli, to nic z tego nie wynika. Hello nawet nie, żadnego dzień dobry, ni hao czy coś. Do przodu tutaj już widzę sadownik w natarciu jakiś, Chińczyk przyjechał swoim wozem, proszę. Nówka sztuka nieśmigana. Ładny samochód, proszę. Nowiutki, ładny, wszystko gra. Ja myślę, że 2-3-letni to maksymalnie. Stop naprawdę wymaga tutaj, wydaje mi się, dużej determinacji, dobrego przekminienia, z której strony łapać, co łapać. Ale fart, szczerze powiem. Jak można mieć farta, jak ja łapię 100 samochodów i żaden mi się nie zatrzymuje? To ja mówię o procentowej szansy na zatrzymanie jest poniżej 1. To widać, jak to działa. W Mongolii powyżej 50. Tutaj macie z 1 do 5% szans, że samochód, który jedzie, zaczai i się zatrzyma. Niestety, ale też białą flagę trzeba będzie wywiesić. Xinjiang według mnie jest do zestopowania spokojnie. Ale pozostała część Chin, mam wrażenie, że to są 2 światy. Wow, no nic, dobra. Pędzimy, pierwsze budynki na horyzoncie. Jest 21 sierpnia.
A ja znajduję się w Chinach i sobie podróżuję. Zium. Słuchajcie, idę boczną ulicą, a tu po prostu tir na tirze. Mnie to zawsze nie tyle co wzrusza, to przeraża. Pewnie wywołuje taką grozę, że to jest takie zadupie. Wiadomo, miejscowość przygraniczna, więc się ten towar przerzuca. Ale skala tego dla mnie, no, robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Ilość tych tirów, tego, że tu się, wiesz, cię przeładowuje, wyładowuje. One sobie wjeżdżają, wyjeżdżają od samego rana. I wzdłuż drogi tir, tir, tir. Pewnie na jakiejś pauzie sobie chłopaki śpią, a może po prostu przyjechali, czekają na załadunek, rozładunek. Ciężko powiedzieć. No, powiem tak, grubo. Naprawdę grubo. Miałem takie momenty w Xinjiangu, że miałem wrażenie, że tirów jest więcej niż zwykłych samochodów. Wracamy. Byliśmy dalej. Jesteśmy teraz bliżej w swojej wycieczce. Tak dla odmiany się. Raz do przodu, raz do tyłu. Lecimy dalej. Jaki tu jest rozpierdol po prostu z rana. Wszystkie dostawy wchodzą do gry. Zobaczcie sobie, co tu się odpierdala. I tak wygląda cała ulica. I to nie tylko jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To tak wszystko tu wygląda. Totalny rozpierdol. O matko, jak mnie to kurde rozpieprza. Powiem szczerze, że ten rozpych tego towaru, tego wszystkiego, no mówię, to jest tak przygniatające, bo to właśnie pokazuje skalę zjawiska, skalę tego wszystkiego, co tu się dzieje. Dla mnie coś niesamowitego. Do przodu, do przodu. Dużo mongolskich sklepów jakby postawionych przy granicy, którzy mają za zadanie handel z Mongołami uskutecznić. Bardzo dużo warzyw. Od groma. Nie wiem skąd oni to mają, ale tego jest od groma. Na horyzoncie cel naszej podróży Huochujuan, czyli stacja kolejowa. W sumie Huo gorący. Nie, Huo chyba nie jest gorący. Czy samochód? Juan postój, stacja. Dzień dobry, znajdujemy się przy wejściu na stację Erlin. W ogóle nazwa tej miejscowości to jest Earnhot. Nie wiem, moja znajomość języka chińskiego jest zatrważająca. Po tylu latach nauki stwierdzam, że to jest... Musiałbym tutaj trochę poprzebywać w tym towarzystwie i naprawdę jeszcze przysiąść do nauki. No dobra, ale mniejsza z tym, miałem wam nagrać jak kupuję bilet. Bardzo ładnie się udało, wszystko rozumiałem, bezproblemowa komunikacja, zapłaciłem, przesłajpowała mnie dziewczyna. No i mamy miejsce ulubione, czyli miejsce stojące. Jejku, jejku, jejku. No jest to wolny pociąg, więc 8 godzin. No i tak, i to jest jedyna możliwość przemieszczania się tutaj dla mnie z moją ambicją autostopową. Ja myślę, że dałoby się coś przestopować, ale naprawdę byłoby to z bólem głębokiej dupy. Tak więc powrót do Chin, powrót do rzeczywistości, a tutaj pracownicy już nadchodzą. Idą sobie pracownicy do pracy i to też jest spoko, nie? Fajnie sobie idą. Niedługo będą operować na naszym pociągu, proszę. Kamera jest, to jest najważniejsze. Chiny, kurwa. Wcale się wjebałem. O nie, Chiny to jest naprawdę ból głowy. A jeszcze dla osób, które nie znają języka. Ja pierdzielę, ale macie przejebane w tym kraju. Jak wy macie tu przejebane, to jest po prostu coś niesamowitego. Przecież ci ludzie angielski to zapomnijcie.
transport w Chinach wydaje się troszkę bardziej rozwinięty. Tak niestety nie działają, to znaczy nie ma miejsc, nie kupisz biletu, ale z drugiej strony one są na tyle drogie, że większość Chińczyków na nie po prostu nie będzie stać i oni nie podróżują w ten sposób, szczególnie ci biedniejsi z tych regionów ościennych, przynajmniej takie jest moje wrażenie, że tam bilety są czasami na krótkich odcinkach, ale kosztują na przykład 100 zł za jakieś bardzo małą ilość kilometrów, taki przejazd z Gdańska do Warszawy. We wewnętrznej Mongolii ta infrastruktura też nie jest jeszcze tak rozwinięta, ale jest dużo lepsza niż w Xinjiangu, więc przemieszczając się już delikatnie na południe od razu będziemy wchodzili w przestrzeń kolei szybkich. No i o to tu chodzi, przede wszystkim, żeby te szybkie koleje wykorzystywać. Wtedy podróż z jednego końca Chin na drugi odbywa się bardzo szybko. Przed chwilą próbował mnie tu zagadywać jakiś pan, ale miałem duże problemy, żeby go zrozumieć. Bardzo dziwne formułowanie pytań, bardzo skrócona wersja i jeszcze z dodatkowymi chyba jakimiś gwiazdami, więc póki co siedzimy, dostaliśmy przydział. Nawet mimo miejsca stojącego dostajemy przydział wagonu. To jest dla mnie trochę dziwne, bo ten przydział wagonu jest na bilecie wywalony. Możemy go zobaczyć tutaj, że mamy na bilecie, ja sobie podgląd wezmę, że mamy na bilecie przydział wagonu. Tu jest na przykład Earnhardt trójeczka. Jest przydział tego wagonu i jest pokazane po prostu skąd, dokąd będziemy się przemieszczać jako bilecik. I oczywiście cena 53 juany, czyli nie tak dużo, nie tak mało, wydaje się w sam raz. Wydaje się, że w kolejowej podróży też można poznać osoby, trochę porozmawiać z nimi, ale wydaje mi się, że to wciąż odbiega trochę od autostopa, od tej wolności podróżniczej. Tu stajemy się niestety wpisani w pewien system podróżniczy, który wymusza na nas odpowiedni wyjazd, odpowiedni przyjazd, jakieś takie normy, które nas ograniczają, czego ja osobiście w podróży bardzo nie lubię. A to jest ciekawe przeżycie, kiedy wpada się z kraju, gdzie jest ta wolność podróżnicza i nagle wpadasz w taką ograniczającą cię siatkę. To znaczy ona cię nie ogranicza, ona daje ci wybór, ale tak naprawdę ten wybór kończy się tym, że to jest po prostu zły wybór. No nic, odjeżdżamy, pierwsza stacja. Na pewno będzie pociąg nabity, ja już to znam z autopsji, to na pewno się tak nie skończy, że będziemy sobie tak jechać pustym pociągiem. Nie w Chinach, moi drodzy, nie w Chinach. Ruch w internecie. No i orędy.这个白色味道很好，味道很好啊。味道味道很好吃。白色的哦，那你吃吧，吃吧，啊，我想做，吃吧，没事，我就是没事该坐这儿吃吧。拿点吃吧，吃吧，吃吧。哎，吃吧。是这么吃。狮王其实一样吧，有的靠山哈子那块儿的狮王，这块儿的我们不是，我们这边放了200多个地方。
这个火车站有点波兰的一样。这个30-40年前以上，50几年就有，1950几年就有。Łudzin. Czekamy na mijankę kolejową. Jesteśmy w Chinach. Zmierzamy do stacji Ulanqiao. Wtedy będziemy kierować się do miejscowości wewnętrznej Mongolii, stolicy wewnętrznej Mongolii. No i tak to powoli zmierzamy. Tutaj na zewnątrz rozmawiamy, palimy papierosy i czekamy na mijaneczkę. Jakaś ważna góra dla Mongołów. Pan tu odpowiada, że koniecznie trzeba to zrobić zdjęcie. Okej. Poruszenie w pociągu, bo taka przepiękna góra, jakaś z historią czy z czymś jest, związana z wewnętrzną Mongolią. Że było pusto i nagle ta góra wyrosła. Czy coś w tym stylu. 对对，我就是说波兰，波兰的。啊，主播呀，对，我就是说波兰的这个什么意思？这个上，对，贴近拍这头反光的摄像头反光的不清楚。啊，不清楚，不担心。那你往这头站吧。It's okay. 来站着吧，站着。哎，来这面，来这面，没关系，还可以。啊，人家我看一下。别照了，把你的大包拿下，一会儿他。 A jutro GOT będziemy testować. Czemu nie? Patrzcie, GOT sobie odpoczywa. Wypuścili nas z tego kołkozu w końcu 9 godzin, 400 km, może 500. Trochę rzeźnia. Zostało tylko 10% baterii, ale co tam? Na grubo. No dobrze, moi drodzy mili. Dotarliśmy jakoś po tej 9-godzinnej podróży do takiego miejscowości Hychał, która mieści się w prowincji wewnętrznej Mongolii. Ojejku. Wewnętrzna prowincja Mongolii. I co? I ona jest taka sobie największa, taki kapitol tej stolicy, tego regionu, więc wewnętrzna Mongolia, po Mongolii. I odwiedzamy zupełnie inny świat. To jest naprawdę niebo i ziemia. Porównując nawet do największego miasta Ulaanbaatar, to po prostu Chiny się tutaj wybijają. Jedna linia metra. No i wyjściówka. Ja nie wiem, czy mnie wypuszczą. Zaraz będę pewnie musiał jakieś paszporty czy coś pokazywać. Tak wygląda peron. Stacja kolejowa wschodnia. Czysto, schludnie. Co by nie powiedzieć. Porządek jest. Ja się tak czasem zastanawiam nad tymi Chinami. To naprawdę mnie przeraża. Wychodzicie z peronu. Jesteście w tak drugim świecie, totalnie w jakiejś kurwa na jednej z większych metropolii, a tak naprawdę jesteśmy nigdzie, tylko w jakimś zadupiu. Czyli dla przeciętnego Chińczyka to będzie po prostu jakieś tam miejsce. I to jest najlepsze z tego wszystkiego, że to jest po prostu powszechne miejsce. Nic więcej. Nic więcej, tylko po prostu zwykły peron, dworzec kolejowy. Oni tutaj na metro idą
Są jakieś susze wekile. Można po prostu od razu się transferować dalej. Oczywiście my w tym przypadku nie będziemy tego robili, tylko idziemy butować. Jak przystało na typowego trapersa. Idziemy butować, ale pachnie farbą. Tak jakby ktoś malował dziś. No, wszyscy na telefonach. Tutaj cyrlica nawet. Jeszcze się pojawia cyrlica. Ich tradycyjna, żeby podkreślić, że wiecie, że oni są tacy tolerancyjni dla obcych nacji, dla kultury, żeby to podkreślać. No to ja to też podkreślam. Skoro oni to tak podkreślają na każdym kroku, no muszę przyznać, że miejsce wygląda fenomenalnie. Bardzo lubię takie przestrzenne placy, przestrzenne miejsca. No i robi to robotę, no słuchajcie, no robi to robotę. Ja nie mogę ukryć uśmiechu swojego. Zaczepia mnie koleś o taksę. Chce 20 juanów. Nie powiem, żadne pieniądze, tak? Dycha za podwózkę. Ale szczerze, pół godzinki z buta, czy godzinka nawet, niech będzie. Przeżyję, nie? 10 minut z buta, pół godziny z buta. Przeszedłem 6 km dzisiaj, to nie przejdę kolejnych 2. Nie popatrzę sobie na miasto. Łapie każdą okazję człowiek, nie? Jak się jest tutaj w takim świecie przyduszonym, łapiesz każdego. Bo każdy dla ciebie juan to jest, wiesz, przeżycie. Centrum miasta w zasadzie dworzec wschodni, tak? Ciepło. Trochę gorąco. Idziemy! Coco Jumbo i do przodu. W długą. Teraz będziemy walczyć z przeciwnościami losu pod tytułem hotele, które zazwyczaj sprawiają bardzo, ale to bardzo dużo problemów. Oj, Chiny, wielki świat. Wielki świat małych ludzi, że tak powiedzieć. Ja to zawsze lubiłem pokamerować, popatrzeć, ale prawie bym się wywalił. No, lubię zawsze, duże budynki zawsze robią robotę i to jest spoko. Samoloty latają, proszę, lotnisko zaraz. No tak, bo lotnisko jest bardzo blisko. O, ja sobie skuterka wezmę. Gdzie są skuterki? I teraz powiedzmy sobie, albo Mongołom, że widzicie, tak jak było w Ulaanbaatar bieda, to tutaj, że to może doprowadzić do czegoś takiego. I teraz pytanie, czy to daje szczęście? No mi się wydaje, że niekoniecznie. Ja wybieram tą drugą stronę, tą pierwszą. To, z czego pochodzimy. Kultura, zwyczaje, obrzędy. A to jest wszystko puste. Przykryte przez, konsumpcjonizm, rozwalone jakby nawyki, kulturę. Wszystko kręci się wokół pieniądza. A to nie o to chodzi w życiu. Nie o to chodzi. Dlatego ja jestem silnym przeciwnikiem takiego działania i zawsze będę jednak szanował to, skąd się wywodzimy. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Przeskakujemy z biednego kraju do kraju, który jest przepotężnie rozwinięty. I to widać na każdym kroku. Samochody, ludzie, sklepy, ruch, towary. Po prostu robi to wrażenie na człowieku, który wywodzi się z kraju, który jest po prostu podobny bardziej do Mongolii niż. To znaczy chodzi o to przede wszystkim, że
stały się taką drugą Ameryką, można powiedzieć. Czyli są bardzo mocno rozwinięte, rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Pani sprzątająca. To są takie proste życia, które tutaj na ulicy chyba do tych ludzi jest mi najbliżej i to właśnie z tymi osobami najczęściej się komunikuję. W Chinach nie jest tak, że ten kontakt jest jakiś słaby, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że znajduje się na prowincji czy w mieście, w którym nie ma za dużo obcokrajowców. Ale mimo wszystko jest to jedna z dużych miast w wewnętrznej Mongolii. Jedno z największych, to znaczy największe miasto, stolica. Pan ma kota na smyczy i ogólnie sobie chwilę pogadaliśmy, ja go zacząłem zagadywać, jak się żyje w Mongolii. Oczywiście oni zawsze, że ale świetnie mówisz po chińsku. Ja mówię, no podstawowe rzeczy się dogadam, a więcej to wiesz, niekoniecznie. Przechodzą Chinki, ale o takiej mongolskiej urodzie. Taka inna jest ta uroda. To nie są takie rdzenne. Wiecie, tak jak w Pekinie jednak zobaczymy sobie innych Chińczyków, tak tutaj też innych. I to jest ciekawe, warto dzięki temu pojechać. Mógłbym powiedzieć, że to jest kolejne duże miasto w Chinach. No i tak naprawdę to by wystarczyło, bo architektura, styl budowania metra to jest wszystko na jedno kopyto, ale jest to ładnie zrobione. Trzeba powiedzieć, że jest to ładnie zrobione, ale tu żyją miliony, ponad 2 miliony ludzi, gość mówił. Widzicie, tutaj przede mną taksa, coś się dzieje, coś się zablokowało. Zamykamy ten dzień, jutro ruszamy z samego rana na metro, kierunek Suzhou. Będzie ciekawie. Powiem tak, na pewno będzie ciekawie. Suzhou daleko, ale fajnie. Nie było mnie tam. Chiny są duże jednak, są różnorodne, ale infrastruktura jest bardzo do siebie zbliżona. To, co tu zobaczymy też w innych miastach. To nie jedzenie się różni, wewnętrznie się różni, ale otoczka zostaje bardzo, bardzo podobna. Jak sobie przypomnę Lanzhou chociażby, to też znowu takie budynki właśnie piaskowo, coś na tą modę. Bardzo ciekawie to wygląda, ale czy chciałbym żyć w takim miejscu? No nie wiem. Tak patrząc na to wszystko, ja się zastanawiam, jak to się stało, że Europa jest zupełnie inna od Chin? Kiedy to się stało, że oni nas tak wyprzedzili, co? Jak ktoś mi powie? Kiedy, kuźwa? 杀耳朵，颈椎疼、腰疼。麻辣小龙虾38一份儿，麻辣小海鲜现场制作，欢迎选购。 这个普通的水果从哪里部分中国？这是从内蒙古？就内蒙古的，这是部分的很近的对他们，离50、60公里，啊，各种各样哦，各种各样。对对，这是中国的这是。摄像机、对，手机、相机，相机，相机拍照片、视频，可以。这个相机效果好。视频，对，这是中国们做的，中文做的，对对中国做的。然后现在这个中国都是中文。话说的比较重。啊，对对对，普通话。在曼谷没有，在曼谷没有这个普通的韩国，在中国都有，蔬菜有，对水果有，对，但是在曼谷就是有肉，
肉，对，很奇怪，在内蒙古还有很多。在哪住的？这个酒店？你住？我说你在这住的了，我不住，不在这住的，对，我很便宜的地方。住便宜的地方。对对对，便宜的宾馆，大概50块钱。 50块钱。对对对，我就是有点贵，我觉得大概400还是300块钱。嗯，你是哪个国家的？波兰的，啊？波兰，波兰、波兰是中心的亚洲，欧洲，欧洲。德国附近，对路过。对。那个是日本的，啊，那卖榴莲是日本人。日本人，哦，日本人，就是日本人。从日本，为什么你很长时间工作？日语会说吧？就是假设吧，就是10点。对，我想问，如果你几点开始，几点开门？这个几点来着开始卖？几点开门？刚过来，来得早，城管不让卖。所以几点开始10点。 10点。 10点来这里。 10点，从10点到10点卖到2点，晚上的2点。 2点。卖4个小时。每个多少？每个4小时？哦，不太多。 4个小时。10点。每天新的？每天现的。每天。现讲现卖。从哪里？从哪里？从外面的城市？啊，就是。我是脱线。啊。OK。我看不懂。对不起，看不懂。好。